Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, zaczynam montaż falownika hybrydowego. W tym wypadku to jest Sofar, już nie Sofar Solar. Powiem wam, dużo się ciekawostek dowiedziałem, dużo się, że tak powiem, podziało, bo ja jeszcze zobaczcie, z czasów Sofar Solar i hybryda tutaj wcześniej wisiała 8.8 KTLX, też Sofar Solar, a teraz już jest Sofar. I się dowiedziałem też, dlaczego ten Sofar jest i w ogóle. Także dzisiaj spróbuję w tym odcinku zamontować ten falownik i w miarę go uruchomić. I przy okazji pokażę wam, co tutaj z takim falownikiem w pudle przechodzi. Jakie tutaj są chocki, klocki, na przykład z licznikiem, bo normalnie niektóre rzeczy mnie rozwalają. Instrukcja mówi jedno, obrazek mówi drugie, internet mówi trzecie i bądź tu mądry. Także trochę po kolegach, trochę też do serwisu Sofar Sklep. Także no, finalnie się wszystko w miarę wyjaśniło, ale jak ja to mówię, póki nie podłączę, to i tak nie będę wiedział, czy jest dobrze, czy niedobrze. Ja to opowiem, o co chodzi. Ale ogólnie, słuchajcie, tak, może na szybko, co jest w pudle, a później już szmery, bajery i historię i cała reszta, nie, tak naprawdę. Także tak, w pudle jest falownik, no, to jest na stówę falownik jest w pudle. To jest wersja 15 kW hybryda, trójfazowa. W pudle jest też, słuchajcie, wieszaczek. Fajnie, że pasuje, tak samo jak z wersji 8.8, także śruby zostały w ścianie po starym falowniku i już jest podpięty nowy. Dalej mamy przyłącza, bo ja już tutaj sobie pomalutku, słuchajcie, ogarniam, prawie jest pod prądem. Tutaj tylko cinta do hitboxa trzeba założyć i jest ok. I tak, od dołu mamy złącze AC, znaczy wyjście to jest LOAD, a zasilanie sieciowe to jest grid. Całe tutaj te złączki i do tych złączek jeszcze takie opaski są. Powiem wam, pierwszy raz się spotkałem. Nie wiem, czy to plombę, żeby jeszcze później założyć, czy to, żeby ktoś tego nie powyciągał. Są na jedne i na drugie. No jak dla mnie to już wyciągnąć to jest sztuka, bo trzeba odkręcić, trzeba dobrze pociągnąć. No ale okej, nie? No już jako 15, no to mamy już 4 stringi można tutaj podłączyć. Wyłącznik fotowoltaiki. Już 2 baterie mogą pracować pod tym falownikiem. I wszystko, cała reszta komunikacji do tego. Do baterii, tutaj chyba mamy, powiem wam, połowę, do Fifi i innych tutaj pierdoły, także to już takie bardziej tematy zaawansowane, co, że tak powiem, Kowalskiego w ogóle nie interesują. No i co ważne, może jakoś tam się od spodu wsadzę, zobaczcie. O, tu nie ma nic. Tu pomocnik jest, halo, dzień dobry. Pomocnica, ale to pomaga cały czas. Tak, pomagam, no. Teraz mam tryb świra. Tu nie ma nic. A też nie ma nic. A czego szukam? Słuchajcie, wentylatorów, których falowników wysokonapięciowym, zapomniałem powiedzieć, to jest falownik wysokonapięciowy, falowników wysokonapięciowym nawet 15 kW nie ma. Także dalej jest cisza i spokój. Nie ma żadnego wycia, nie wycia i w ogóle. To jest kolejny plus falownika wysokonapięciowego, że nawet duży falownik nie potrzebuje wentylatorów, bo no, baterie nie mają 50 V, tylko 400, 500, 600, 700, 800. Już niedługo pewnie i do 1000 dojdą. Na razie nie pozwala na 1000 V, ale na spokojnie to wszystko idzie w tą stronę pewnie. Także tak. Nie ma wiatraków. Kolejne rzeczy, takie podstawowe na szybko. Oj, jak fotowoltaika to wszystkie MC4, kołki montażowe. Ja mówię, że jeszcze po starym falowniku mi kołki zostały, także tylko nakrętki ponakręcałem i z bańki, jak tam powiem. Przyłącza bateryjne. To też taki nietypowa ta MC4, powiem wam jest. To jest do komunikacji, też jakiś jeszcze dżingiel. Ja tych komunikacyjnych wszystkich nie znam, także na bieżąco kto działa, to wie w temacie.
Łączność Wi-Fi jest, Cint, o którym za chwilę będzie, 2 te do zapięcia, Load Grid. Ten przewód chyba jest, żeby falowniki w tamten spiąć, z tego co kojarzę. Tutaj mamy pod złączkę taką RS, dobrze mówię, taką złączeczkę, żeby nie wypadła. I tu kolejne jeszcze tematy jakąś łącznością. Także to mówię, to już jest bardziej temat zaawansowany. No i oczywiście, słuchajcie, mamy instrukcję, taką manual instrukcjon i powiem Wam, ta instrukcja jest czytelna. Po angielsku, ale jest czytelna, co zaraz Wam powiem dlaczego może. I zobaczcie, co mnie najbardziej ucieszyło. To tak fajnie wygląda. O, tutaj mamy od góry jaki kraj, taki. Zobaczcie tu. Przewodnik szybkiego uruchamiania. To jest taka fajnie ścieżka pokazana od montażu, później uziemienia, odległości, jak co skręcamy. To też wszystko jest tutaj, ale tu jest tak pokazane po prostu, że bierzesz sobie i aha, to do tego, obrazkowo. Także bardzo fajnie. Są takie przybliżenia, co dokręcić, co ma kliknąć, co ma jak się zrobić. Słuchajcie, uruchomienie, krok po kroku, co włączyć, pierwsze, drugie, trzecie, aplikacja, no i wstępne ustawienia. Także super, naprawdę. Powiem Wam naprawdę, bardzo, kurde, ręka mi zjeżdża. Bardzo to ułatwia robotę, bo w poprzednich sofarach to była tragedia. No, z tego co się od kolegów dowiedziałem, to sofar Solar chyba jeszcze. O, co tu przyleciało? Jakaś ćma? Czy motyl? Dziwne rzeczy latają. Gdzieś podobno karę dostał w ogóle i na przykład nie ma w zestawie już przekładników. Do 20 chyba do 20 modelu KTL-a chyba nie ma przekładników, te większe nie wiem. Ale z tego co tu patrzę, to instrukcja jest właśnie do 20. Także nie ma przekładników, bo niby nie certyfikowane były i jeszcze w ogóle przekłamywały i to tak dosyć sporo. To było widać, że one kurde z precyzją nie mają nic wspólnego, ale z drugiej strony taki przekładnik na przewodzik taki, no gdzie to takie gruby, to do niskonapięciowych. Na przewód tam 6 mm, a przekładnik na przewód nie wiem 100 mm czy ileś. No to on miał prawo po prostu z tego nie wyłapywać, tylko z powietrza jakieś cuda jeszcze brał. No ale okej, no i no, że tak powiem, Unia no, czasem na plus i zmusiła Sofara, żeby zrobił instrukcję, jak Bóg przykazał, żeby zrobił właśnie inne takie rzeczy. I na przykład też mamy na plus jeszcze takich tematów. Słuchajcie, o, tutaj takie fajne, to mnie ucieszyło. Jest gotowy przewód komunikacji do Cinta, do licznika. O, zobaczcie, tu jest tak fajnie to pokazane. Czyli normalnie trzeba było chyba zarabiać, ja już nie pamiętam, i żeby tutaj licznik, właśnie ten Cint wpiąć. I on był z przekładnikami później w ogóle. To było z tym licznikiem też normalnie masakra jakaś. A tu mamy gotowy przewód i podpinamy też komunikację, jeśli mamy baterie, oryginalne baterie, jeśli mamy Sofara. Czyli takie baterie. Pilnuj baterii, żeby nikt nie ukradł. Także jak mamy takie baterie, to taki przewodzik jak najbardziej. Ale czujne, no nie oczy takie ma tutaj, żeby ktoś baterii nie ukradł. Całe życie jak z wariatami. Także super. Jest tego kabla kawałek. Dosyć spory, powiem Wam. Nie wiem ile metrów jest. Trzeba było zmierzyć, ale jest. Jak ja tutaj mam, tu będzie licznik, tu będzie szło. To jest 2,5 metra ponad. No tak rozciągnąłem na sztukę, to pewnie za 4 metry tego kabla jest. I temat licznika, tego Cinta. Nie ma przekładników, także no, patrząc się na licznik, prawda, mamy grid inverter, czyli trzeba było podłączyć tutaj sieć, prawda, i tutaj wyjść już na inwerter. No, proste, nie? Idziemy do instrukcji Sofara. Gdzieś to było. To jest. O, idziemy do instrukcji Sofara, prawda? Zobaczcie.
Patrzmy na obrazek. No i jest, prawda, na obrazku komunikacja tutaj mamy po stronie inwertera. Komunikacja jest po stronie inwertera, czyli jest ok, nie? Wchodzimy w sieć, wszystko ok, nie? Ja to biorę tutaj do rozdzielnicy, do hitboxa, zakładam. Kurde, co jest? Sieć mam tutaj, sieć mi wchodzi w inwerter, nie? I tak, o co tu kaman, nie? Kurde. Piszę tam do kolegów, mówię, kurde, rozdzielnicę chyba źle zrobili, chłopaki. Albo coś, nie? Dzwonię do ten, mówisz, nie, okej, tak, jest w porządku, tak ma działać. Tu jest tak popisywane. I powiem wam, no wsadziłem nos w te wszystkie papiery, ale na pierwszy raz nie zobaczyłem tak dokładnie. Biorę instrukcję tutaj z Cinta, nie? Biorę z Cinta instrukcję, patrzę. No jest no, z 1 do 3, z 4 do 6 narysowane. Zobaczcie. Otwieramy. No i co? Z 1 do 3. Czyli zasilanie jest od strony inwerter. A wychodzi na grid. No normalnie masakra jakaś. I tutaj mamy tak samo, słuchajcie. Zobaczcie. 1 do 3, czyli A to jest 1, prawda? Zobaczcie, A mamy tutaj, ale rysunek już jest na odwrót. I to jest normalnie, nie no, to jest, jak ja to mówię, pomieszanie z poplątaniem. Zobaczcie, to nie ćpa, to motor. O, motor się jeszcze jakiś biedak. Joj, się bidaku jeszcze obudziłeś, też leje. Siedź sobie tutaj. Dokonaj żywota niestety. I tak, chyba wszystko. Rezystory są jeszcze. Powiem wam, nie pamiętam do czego, ale napisałem do kolegów, zaraz się dowiem. Nie wiem, czy one, jak nie ma przekładników, już niepotrzebne. Także, jak ja to mówię, to nie są filmy, słuchajcie, instruktażowe moje, tylko no po prostu moje filmy. Pierwsze i co najważniejsze, jeśli nie rozumiecie tych prostych instrukcji, a one są dosyć proste, ale ja wszystkie, powiem wam, wszystkie przeczytałem. Instrukcje tutaj Sofara, znaczy tak nie dokładnie deski do deski, ale musiałem sobie przypomnieć tutaj jak to się wszystko konfigurowało, bo jak się robi jedno i to samo, to człowiek to robi z automatu i też się może rąbnąć. A ja sobie musiałem tutaj przypomnieć w ogóle, bo coś pamiętam, ale tak mnie zaświtało i było ustawienie wcześniej baterii od EV, od elektryka, a teraz mamy oryginalną, także też będzie inaczej. Na pewno z serwisem jeszcze tam do sklepu Sofar będę to uruchomił finalnie, żebym coś gdzieś, jakieś gafy nie popełnił. Bo to mówię, to są za drogie rzeczy, żeby tutaj też biedy nie narobić. I temat jeszcze tak, nawet przy rozdzielnicy zacząłem to wszystko podłączać na swoją logikę i powiem wam też parę takich błędów, które nie miałyby większego wpływu na to wszystko, ale jednak warto było instrukcję z tego hitboxa poczytać. I jeśli oni to sprawdzili i to wszystko działało, no to spinam tak jak powiedzieli, no i ma działać tak naprawdę, nie? Po to jest zrobione tak, żeby tam nie grzebać w inną stronę. Także dobra, słuchajcie, ja już tutaj, że tak powiem, zasilania popodciągane, uziemienia muszę jeszcze tutaj porobić, poskręcać i tak naprawdę, bo tak powieszałem, co mi tam w duszy zagrało, teraz biorę instrukcję i po kolei, śrubka, podokręcać, bo falownik tylko wisi. I widzimy się, jak już chyba ekran się zaświeci. No to tak naprawdę ekran mógłbym teraz zaświecić, ale już chcę poprzeciągać te wszystkie przewody, co dzieje jak. No mówię, to bardziej taki film, ciekawostka, co jest w pudle, co się zmieniło. Zmieniło się, mam nadzieję, znaczy z tego, co ja widzę, się zmieniło na dobre, a mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Także lecimy z tematem dalej. I na dzisiaj po robocie, także już wam głupot naopowiadałem. Tam patrzę od spodu, tam są wentylatory w tym falowniku, tylko tak schowane w połowie. Tutaj na dole są jakieś cewki, nie cewki, one tak są w połowie i tam żebrowanie, bo ja nawet tyłu nie oglądałem tego falownika, tylko jak był w pudle, to z pudła wyciągnąłem, od razu go zawiesiłem na ścianę, bo to nie było sensu go wywracać, także Żyłka dalej głupoty opowiada i ci, co tam wcześniej nie dooglądali do tego momentu, już będą pisać komentarze, że no, znawca. Ja nie jestem znawcą, nigdy się za niego nie uważałem, także to cały czas jest taka ciekawostka, to co wszystko u mnie na kanale się dzieje. Także słuchajcie, falownik wisi, komunikacja podpięta.
Dżint zawieszony, tutaj wszystko pospinane pod niego. Dżint jest pod prądem, także rozdzielnica już gotowa, można tak naprawdę pstryk do góry i falownik nam działa. Ale dzwoniłem do działu, serwisu, działu technicznego, i mówią mi, żeby nie włączać falownika, bo później trzeba, tak jak mówię, szukałem tutaj w instrukcji, jak to wszystko pouruchamiać, inne rzeczy, nie? No ta główna instrukcja jednak mówi, żeby baterie, żeby wszystko było spięte. Jeśli mam właśnie te oryginalne baterie Sofara, no to spiąć wszystko razem, podpinać komunikację, całą resztę i dopiero wtedy uruchomić baterię, PV-kę i uruchomić falownik. I falownik wtedy, jak już ma komunikację, tak mi mówią, już sam sobie poustawia wiele rzeczy, bo wie, że to jest jego bateria i nie trzeba później klikać. A jeśli ja bym teraz włączył, tam sobie poustawiał kraj inne rzeczy, później to wszystko wyłączył, dopiął baterię, to trzeba tam doklikiwać po prostu w środku. Także jak jest cały zestaw, odpalać dopiero jak jest zestaw spięty. Wtedy to najlepiej będzie, słuchajcie, latało. Także co? Falownik ogarnięty. Powiem wam, no coraz bardziej mi się temat tych baterii zaczyna podobać, ale to będzie w filmie o bateriach. Pod baterię tutaj już wylewka samopoziemiująca jest dziabnięta, żeby sobie elegancko stało, bo bateria będzie stała tutaj, nie będzie stała pod falownikiem, tylko przed falownikiem będzie stała. Ona nie jest jakaś, że tak powiem, grubaśna, troszkę szersza jest jak falownik i wąska jest, już wam pokazuję może. Trochę sobie tutaj graciarnię powyciągałem. To jest głowica górna. To właśnie, zobaczcie. Tak jest. Taka bateria to jest jej szerokość, bo to jest dolna podstawa i tutaj pójdzie do góry bateria. Taka jest jej długość, kurde, jak to określić, szerokość. No i wysokość jest zależna od ilości modułów. Moduł ma coś chyba 43 cm, także no to jest bateria, nie? Wysokonapięciowa, tam jest reszta gratów i jakieś 1,10 m mi to wychodziło, także w sam raz się to zmieści pod falownik gdzieś na jakimś takim poziomie, także elegancko. I bateria będzie miała wentylację całą tą swoją resztę, bo będzie przed falownikiem. Ja mam oczywiście ramę, muszę z boku zrobić, żeby ją do ściany przyczepić, bo to jednak jest każdy moduł waży 50 kg, tak będzie 100 kg plus jeszcze kawałek tej głowicy. To jakieś 120 kg tutaj będzie stało. Wylewka jest cementowa, to bez problemu to wytrzyma. Jak tam bufor na 900 litrów wytrzymuje, co na 4 stopach na niej stoi, to i baterię bez problemu wytrzyma. I tak. No i tyle, no. I tam z tyłu będzie wentylacja elegancko i dla falownika, i dla baterii. Dobra, słuchajcie. Informacje o falowniku, wszystkie parametry i szmery, bajery w opisie filmu, także jak kogoś bardziej interesuje, to zapraszam. I co, ja czekam do jutra rana, wylewka wyschnie, gumolicik na górę elegancko, żeby było estetycznie. I co, spinam baterię, wszystko i próbuję to uruchamiać, bo przy tych bateriach będzie więcej chyba tych śrubek, skręcania całej reszty, no moduły jednak ciężkie, ale pomału, no spokojnie to się wszystko pownosi, rączki mają, jakoś pójdzie. Jak nie jutro, to dopiero za 2 dni. Zobaczymy. Dobra, żeby się znowu nie przedłużyło. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ja lecę z tematem, no bo idę kolację jakąś zjeść i do następnego.